Cześć, witajcie. Dzisiaj pierwszy śmiałek. Chodzi mi o projekty z widzami. Pierwszy zrealizowany skutecznie projekt z widzami. Partnerem i tego odcinka i całego kanału jest PCBWay. Tutaj mam wydrukowane, wiecie, od nich takie możliwości, jeśli chodzi o PCBWay. PCBWay ogólnie robi druk 3D, realizuje obwody drukowane, ma też molding, gięcie blachy, różne takie tematy. Wszystkie szczegóły znajdziecie, wiecie, pod filmem, gdybyście chcieli skorzystać. A dzisiaj projekt zgrzewarki do różnych rzeczy, na przykład do akumulatorów 18650, do baterii rowerowych. W sumie tak naprawdę zgrzewać można tym wszystko, co tylko chcemy. To jest projekt na bazie projektu ogólnego dostępnie przez mojego widza. To jest tak już trochę rozkręcone, żeby miał szybciej wam, żeby wiecie, pokazywać konstrukcję. Widz też tą konstrukcję oryginalną autora oryginalnego zmodyfikował. Także tutaj właśnie przyszło nam z pomocą PCBWay, dostarczyli nam płytki obwodów wszystkich tutaj, bo tu są 3 akurat płytki obwody i omówimy konstrukcję tutaj, jakby konstrukcję konstrukcji. Omówimy ten projekt tej konstrukcji, co tutaj widz miał na myśli, jak to zrealizował. Zrobił to naprawdę mega porządnie. Czym się taka zgrzewarka produkcji mojego widza różni od takich gotowych, na przykład właśnie tutaj Fnirsi też mi podesłało na testy taką, wiecie, mikro zgrzewareczkę kompaktową, też bardzo ciekawy jakby produkt, to sobie omówimy później. Z ulubionych rzeczy przysłali mi przy okazji taki właśnie pensetę LCR, czyli miernik mostek RLC. Powiem wam, naprawdę robi robotę, już tamtego mojego starego mierniczka prawie w ogóle nie używam i zastępuje mi jakby moje wszystkie pomiary testerem komponentów takim większym. Ale to może też nie jest akurat film o samej pensecie, ale gdybyście chcieli, naprawdę sprawdźcie, bardzo fajny temat. Skupiamy się dzisiaj na tej konstrukcji, co tutaj zostało poczynione, jak to działa, jak to zostało zrealizowane. Gdyby ktoś z was w przyszłości chciał sobie zrealizować taki projekt, to możecie albo skorzystać właśnie z usług PCBWay, albo innych, albo też ja wam w komentarzu na dole zostawię namiar na widza, który to zrobił. Jakbyście chcieli coś tam autora zapytać, wiecie, pogadać, czy tam jakieś pliki, żeby się podzielił, no to zaczynamy. No to może tak pokrótce, jak wygląda oryginalny projekt. Ja będę się tak trochę odnosił, wiecie, od samej płytki do wykonanej już płytki. Tu mamy Arduino Nano, mamy wyświetlaczyk, tu jest encoder z przyciskiem, on służy do obsługi wszystkiego i tutaj widzimy na naszym PCB po solder masce jakby kształty tych elementów. Tutaj widać jest po prostu Arduino, jest nasz obrys wyświetlacza, elementy pod spodem, które są polutowane. Wszystkie tutaj układy, tu jest jakiś tam układ P2, mamy oznaczenia na solder masce. Bardzo ładnie to ogólnie wygląda. Jakość tych płytek, no powiem wam, jest całkiem niezła. Ogólnie jest po prostu dobra, nie? Ale co jeszcze? Mamy encoder, tutaj obrys. Widz to sobie ręcznie wszystko sam polutował. I oryginalnie ta płytka to jest taka kanapka. I na dole, tu wam pokażę, tu są takie diody, o właśnie z tej strony widać, to są diody TVS, czyli po prostu powiedzmy, czy transile, różnie to można nazywać. Ogólnie to jest dioda chroniąca przed transientami, czyli stanami nieustalonymi. Potem, bo tu napięcie będzie ostro szalało, bo to jest po prostu podłączana do akumulatora 12 V kwasiaka, taki samochodowy, rozruchowy na przykład. Widz to testował wcześniej na ogniwach tytanowych, no ale dawały tak duży prąd, że niestety urządzenie się paliło. Kwasiak ma jednak, wiecie, większy spadek napięcia przy obciążeniu i mniejsze te prądy rozruchowe, więc ja to będę dzisiaj testował na kwasie. Mam nadzieję, że nic się nie spali, ale wracając do projektu. Właśnie projekt jest dość drogi w wykonaniu, bo autor tutaj zastosował oryginalnie 6 chyba MOSFETów, tak, to jest 2, 4, 6 MOSFETów takich bardzo fajnych parametrach, tam chyba poniżej 1 milioma przy załączeniu. One są sterowane nie z Arduino, tylko driverem. Tu właśnie chyba jest ten driver, który steruje bramkami, żeby one bardzo szybko się otwierały, bardzo szybko zamykały. Tu mamy zastosowane też właśnie te diody. Ja bym ten projekt zmienił, dałbym tu zamiast 6, na przykład, nie wiem, 10, 20, 30 tańszych MOSFETów, takich wiecie, po 10 groszy, a nie takich po 10 zł. To by nam zdecydowanie obniżyło koszt budowy całego projektu. Ale widz uznał, że właśnie do mocniejszych ogniw, właśnie typu LiFePO4 albo tytanowych, on zastosuje 2 takie płytki, żeby było 2 razy więcej tych po prostu MOSFETów. I w oryginalnym projekcie są płaskowniki, no takie właśnie bardziej cienkie, z aluminium. On tutaj zastosował miedź. Ta miedź ma chyba z 1,5 cm na 1,5, to jest kwadrat potężny miedzi. 10 cm kosztuje chyba 25 zł, także 50 zł widz musiał zapłacić za 2 takie potężne busbary, czyli szyny prądowe i one są przytrzaśnięte pomiędzy, widzicie tutaj tymi polami, 2 płytkami. Też może niepotrzebnie to było cynowane przy procesie produkcji, aczkolwiek te pocynowanie
zwiększa nam przepustowość prądową tej miedzi, bo ta miedź pokryta cyną po prostu ma większy przekrój, jeśli chodzi o przewodzenie prądu, więc to też nam trochę wzmacnia, ale pozostawia delikatnie nierówną powierzchnię, więc czy to będzie działać, czy to będzie dobrze, na pewno będzie dobrze, fajnie by to było, wiecie, też jakby, nie wiem, przylutować te miedziane płaskowniki do tych padów, tylko wtedy będzie to niedemontowalne. Aktualnie jest to po prostu na śruby, także tyle, co to ma działać, według mnie będzie dobrze. Z kwestii bezpieczeństwa tutaj jest zamontowany 500 amperowy bezpiecznik. Przewody, tu mamy 4 AWG, czyli 4 rozmiar American Wire Gauge. 35 kwadrat to jest chyba, coś około 32-30 mm kwadrat. Możecie napisać w komentarzach, jak to jest amerykańskie oznaczenia. Milimetr kwadrat chyba na tych przewodach nie znalazłem, no ale to nas za bardzo nie interesuje. Przewody są grube, są dosyć fajne. Tak, oczka to jest 25, no to 25 kwadrat chyba, tak. No to 25 kwadrat to będzie, bo tu na oczkach można przeczytać 25/8, czyli 8 to jest M8 otwór na śrubę i to by się zgadzało, czyli to są przewody raczej 25 mm kwadrat, może do tych 30, trzeba by przeliczyć z American Wire Gauge. A czy właśnie w sumie na linijkach PCBWay, czy będzie AWG do milimetr kwadrat? Gdzieś tu kiedyś były te przeliczniki, o, tu są AWG do 8, nie ma więcej. I chyba to nie jest milimetr kwadrat, tylko średnica podana w milimetrach, tak. No, ale taką inżynierską linijkę PCBWay będzie można zgarnąć pod filmem, trzeba będzie napisać komentarz, wszystkie szczegóły będą w opisie filmu. No, także jak będziecie chcieli linijkę, to jedna będzie do rozdania pod tym filmem, nie do rozdania, przepraszam, do zgarnięcia, słowo klucz. Ale dobra, wracamy do tematu. No i co zrobił widz? Widz lustrzanie zrobił kopię lustrzaną odbicia tej płytki, bo te 3 płytki, każda z nich jest inna, nie można zastosować 2 takich samych i po prostu zrobił kanapkę właśnie na trzeciego, bo w oryginale są tylko 2 płytki i ten płaskownik, a tutaj są 3 płytki. Pomysł dobry, trochę jakby technologia nas ogranicza tutaj, jeśli chodzi o krzywiznę, wiecie, pomiędzy płaskownikiem, 2 powierzchniami tych tutaj płytek, aczkolwiek ja podejrzewam, że będzie dobrze. No i co, będziemy się bawić. Słuchajcie, ja to zaraz włączę, pokażę wam menu, interfejs jakby całego naszego systemu, poskładam to, poskręcam, skoro już widzieliśmy. Nie chcę tego całkowicie rozkręcać, pokazałbym wam te MOSFETy w środku, ale tu po wyprowadzeniach może zdjęcie tego MOSFETA wkleję. To jest dość duży MOSFET SMD z wyprowadzeniami potrójnymi chyba dla gate'u, dla drenu, w sumie, a nie, dobra. Jeden z lewej to jest gate, a te 5 są połączone, to jest wyjście, czyli mamy na tym dużym padzie pewnie dren, tu może być source na 4 tych pinach i 1 to jest bramka. No, także potężne MOSFETy, parametry wam wkleję. No to podraża nam konstrukcję, no ale to wiecie, to jest prototyp dla jednej osoby, do masowej produkcji pewnie inaczej byłoby to zrealizowane. Ja bym to po prostu realizował na tańszych komponentach, może jedną długą płytkę, żeby unikać właśnie połączeń międzypłytkowych. No, wszystko jest do przemyślenia. Jak macie jakieś, wiecie, wasze uwagi co do designu, no to dajcie znać. Jak macie też projekty takich, wiecie, zgrzewarek, to też dajcie znać. Tutaj jest bardzo fajne, to wszystko jest drukowane na 3D, na drukarce 3D. Bardzo fajnie zrealizowany, automatyczny tutaj, jakby to powiedzieć, przycisk. Zobaczcie, tutaj jest, słyszycie, microswitch w środku, że gdy naciskamy te, obydwa one tutaj nam jeżdżą, te płaskowniki, że to jest automatycznie. Jak dojedziemy i naciśniemy, to nam wtedy zrobi zgrzew, więc bardzo szybko, fajnie można pracować. Fajnie to ktoś zaprojektował, fajnie to ktoś przemyślał, to też jest samoróbka, także no, uznanie. Wymienne końcówki, tu jest 5 mm średnicy miedziany drut, zaostrzony i jak się te imbusy poluzuje, to tu nam puszczają te płaskowniki, można sobie to wymieniać, jak one się wypalą też fajnie. Też jest system do ręcznego przytykania, jak tutaj widać też 5 mm średnicy, po prostu kawał miedzi, zaostrzony, można ręcznie to zamiast takiego uchwytu, jak nie mamy podejścia, czy tam chcemy robić to jakoś inaczej. I też jest pedał do, no można tutaj ten przełącznik, tu jest przełącznik do rączki, gdzie to jest automatyczny nasz ten przełącznik, microswitch. Można też zrobić to na pedał, że wiecie, przytrzymujemy, dociskamy, trzymamy, albo też nawet ta zgrzewarka ma tryb automatyczny, że jak przytkamy, ona już czuje, że jest na zwarciu, to po
ustawionym czasie, który sobie w menu ustalamy, ona nam zrobi impuls. Ma też impuls wstępny w procentach. Pierwszy impuls rozgrzewający, dopiero później jest impuls właściwy, ale to Wam ją podłączę właśnie zaraz do zasilania. Poskręcam i pokażę Wam, jak się ustawia menu, a potem spróbujemy sobie coś przetestować, zrobić i może też porównamy tutaj do tej ładowarki, do zgrzewarki w Nirsi. Aczkolwiek nie chcę się za bardzo jakby skupiać, robić tutaj review produktów, bo nam chodzi o projekt, o PCBWay i to, co zrobił widz. Jeszcze zanim to skręcę, tutaj pochwałę zasługuje design obudowy. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie przemyślane. Wentylatorek trzyma się po prostu na wsówkę, elegancko jest owinięty taśmą, żeby też, wiecie, chyba tutaj luzy zminimalizować. Tu są takie stopki z otworami, które służą do tego, że jak tu jest poskręcane, widzicie, są poskręcane dłuższe śruby, które mają wejść idealnie w te otwory. Tu są akurat 2 śruby pod skos, tylko tyle wystarczy. I zobaczcie, idealnie jak nam wpasujemy je tam, to nam to siedzi, się nie przesuwa w obudowie ani w prawo, lewo, nigdzie. To mi się bardzo, bardzo podoba. Fajny, przemyślany design. O, czekajcie. Tu są podstawki, które uwzględniają wysokość, brak tej nakrętki, która tutaj nam, wiecie, te malutkie plastikowe nakrętki, ta wysokość jest odjęta od tych słupków, żeby nam PCB ładnie się opierało o te słupeczki. I też tutaj są fajnie zaprojektowane, zapewne z otworami. Tak, nie wiem, jak to się trzyma. A, tam są pewnie podkładki, może są wklejone, wszystko jest przykręcone, skręcone, także no, powiem Wam, trochę ktoś musiał pomiarów i przemyślenia wsadzić, że tak powiem, w projektowanie tej obudowy, także to trzeba docenić tutaj. Ta obudowa była podwyższana względem oryginału, ze względu na te właśnie zastosowane grubsze płaskowniki i robienie tej kolejnej kanapki, ale wyszło to całkiem nieźle, także chciałem to po prostu docenić. Dobra, skręcam i przechodzimy do menu. A w sumie musiałem rozkręcić. Powiem Wam, od ruszania prawo-lewo tam i tak się śruba poluzowała, więc mówię, skoro jest luźna, zobaczymy, jak to jest zrobione. Tak jak myślałem, wtopione są po prostu nakrętki, zastosowane podkładki, przykręcone. Ten kabel był sztywniejszy, a ten, bo wiecie, on tu się nie rusza w obudowie, bo jest te kilka centymetrów. Ten jest zbyt blisko wyjścia, więc ten minimalny ruch trochę nam tą śrubę luzuje, więc ja bym to bardziej przesunął do środka, żeby obydwa były mniej narażone na odkręcanie, więc taka moja uwaga co do przyszłego designu. Jeszcze na uwaga, zobaczcie, to było tak skręcone, że pod tym oczkiem jest podkładka, która nam do naszego bezpiecznika robi za dodatkowy rezystor, bo podkładka, jakby wiecie, nam eliminuje bezpośredni kontakt, eliminuje nam bezpośredni kontakt, jakby powiedzmy końcówki do wyprowadzenia naszego bezpiecznika. Nie wiem, z jakiego jest materiału, czy to jest stal, czy nie, jakie ona tam ma rezystancję, więc przy takich prądach impulsowych, które mają być krótkie, szybkie, mocne, to już może mieć wpływ. Napiszcie, czy też tak uważacie w komentarzach, czy jednak to jest wpływ, który można pominąć. Co uważacie? Chętnie się dowiem, bo w sumie alternatory na przykład są skręcone tak, że styk mamy właśnie pomiędzy śrubą a nakrętką, często takie w Volkswagenie na przykład tak jest. Też się zastanawiałem, czy to ogranicza przepływ prądu, czy nie. Na pewno jakoś. No ale chciałbym otworzyć dyskusję inżynierską, co uważacie, a póki co ja to skręcam tak jak było, no i będziemy testować. Poczyniłem kolejną modyfikację, bo to trochę wystawało na taką grubość, że niby miała być grubość tej 500, ale tu nie było drugiej podkładki, to się luzowało, więc ja to nagrzałem 200 stopni hoterem, położyłem podkładkę i zacząłem wciskać, żeby była po prostu nakrętka była na równo z tym plastikiem, więc teraz jest to głębiej, zastosuję jeszcze jedną podkładkę, żeby to było już pomiędzy i to był chyba powód luzowania się tego. Tak, bo od skręcenia po prostu śruba zaczęła się wycofywać, bo nie opierała się na podkładce, więc dlatego to się zapewne poluzowało i być może dlatego spaliło się wcześniej przy testach to urządzenie, bo na przykład jak nie ma pełnego styku, to cała energia nie poszła na zgrzew, tylko cała energia zaczęła krążyć po układzie i popaliły się MOSFETy i te diody TVS, więc widzicie, styki są turbo mega ważne, więc czy to, że są wtopione w obudowę te nakrętki, to dobrze? No dobrze, bo z tyłu jakby nie nic ich nie dotknie, ale może lepiej by to było zrobić przelotowo, skręcić to wiecie przez obudowę i zrobić zaślepki. Co uważacie? Powiedzcie. Chociaż jak to poprawię teraz, według mnie to będzie o wiele lepiej. Albo dobrany bezpiecznik z mniejszymi otworami, żeby też nie było takiego kombinowania, wiecie, po prostu z rozmiarem śruby. No, także poprawię to i już uruchamiamy zaraz urządzenie.
No dobra, urządzenie uruchomione. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo tutaj ten wentylatorek cały czas chodzi sobie na maksa. Po włączeniu wchodzimy, znaczy załącza nam się ostatnio chyba wybrany tryb. Mamy tryb manualny, 10W to jest 10 weldów, czyli 10 jakby zgrzewów, 10 spawów. On będzie je liczył podobno po każdym wykonanym spawie, zobaczcie. Widzicie? Jak naciskam ten przycisk, nie robię spawu, ale oszukuję go po prostu, wiecie, tym, więc nam liczy, ile spawów było wykonanych. Gdybyśmy chcieli, wiecie, kasować klienta od spawu, poziom naładowania baterii i też czas trwania impulsu. Nie wiem, jak to jest zrealizowane na Arduino, czy to programowo jest osiągalne 1 milisekunda, czy to trzeba jakoś na przerwaniach robić na rejestrach. Jak ktoś zna się bardziej na Arduino, może dać znać. Nie wiem, jak to było zrealizowane, no ale dobra, mamy ustawienia. Puls set. Wejdziemy sobie w to ustawienie. Mamy możliwość używania dźwięku przy każdym pulsie. Opóźnienie można ustawiać pewnie w trybach właśnie manualnym i autopuls. Czyli w trybie manualnym dopiero jak my każemy mu tutaj na ten przycisk zewrzemy, czyli ten przycisk albo nożny, to wtedy nam wychodzi długość taka impulsu. Sorry, to nie tutaj. A w trybie autopuls to mamy po prostu tamte ustawienia, które ustawialiśmy tutaj. Ten delay. OK. Ja sobie wejdę w tryb manual. BAT alarm, czyli przy jakim napięciu ma nam alarmować. No wiecie, że jest rozładowana bateria, spoko. I tu jest short pulse, bo tu mamy dwa pulsy. Pierw mamy rozgrzewający puls, a potem właściwy. I tu jest 60% pulse time i możemy sobie to ustawiać, także to zostawię tak jak było, na tych 60% puls wstępny, a potem jest ten puls właśnie zadany, nie? No, to teraz by wypadało coś jakby wziąć do prób, do zgrzewów, także ja coś znajdę i zaprezentuję, jak to działa. No dobra, słuchajcie, tu jest tasiemka stalowa 0,15 powinna mieć, czekajcie, oj. Według oznaczeń 0,15, teraz mi zapało, widać, no tam 0,13, 14, wiadomo, ta suwmiarka nie jest najlepsza, ale 0,15 według specyfikacji. Puls ustawimy sobie na 10 milisekund. Oczywiście okulary ochronne, gdyby cokolwiek się tu wydarzyło. No i zobaczymy, co uda mi się tutaj zdziałać. Ogniwo jakieś stare. Nie ma za dużo napięcia. Zdjąłem tutaj, wiecie, otoczkę, no, żeby było bardziej widać. No i zobaczymy, co to potrafi. Uwaga. Pierwszy puls mój w życiu tego typu urządzeniem. 3, 2, 1. OK. Za mało. Ja widziałem, że poszła iskra. Widać ślady, ale no za krótkie. Zwiększymy ten puls do 15 milisekund. OK, te 15 milisekund już odrywa się. Ogólnie taśma jak się odrywa, to nie jest dobrze. Tutaj widz mówi, że taśma ma się rwać. Same połączenia być tak trwałe, że taśma przy odrywaniu ma być po prostu zniszczona. Dobra, zostawimy 20. Wiecie, to też długość pulsu też zależy, jak mocny jest akumulator, ile jest nam w stanie to dostarczyć energii. I też pytanie, czy te 30-20 milisekund, to czy to faktycznie jest tak długi impuls, jak my sobie ustawiliśmy. No, coś tu już trochę śmierdziulkuje, że tak powiem. Wiecie, ja totalnie nie wiem, co robię. Tutaj nie będę, wiecie, zgrywać kozaka. O, teraz taśma już się trzyma na tych 35 milisekundach. Ale jeszcze jestem w stanie ją oderwać, czyli to nie są dobre zgrzewy. Ustawię 45. No, tu już jest, widzę, że on jest taki głębiej o wiele wgrzany.
Wiecie co, ja sobie zaraz ręce potnę. Tą taśmą zobaczymy, jak to się... No dobra. Odrywa się. A też nie wiem, czy jak podchodzę pod skosem, to czy nie klika mi, wiecie, chyba bardziej trzeba z góry to atakować. Troszeczkę za krótkie są może te kable. Trudno, 55. Testujemy. Dobra. Ale śmierdzi. Ustawię 70 milisekund. No, coś tu nie mogę złapać. Ustawimy 100 milisekund. Ciekawie, da się w ogóle najwięcej ustawić. Ok, setka to jest max. Czyli chyba dużo. Mam nadzieję, że nic mi nie wybuchnie w oczy. Uwaga, 3, 2, 1. No, to już ładnie widać pomiędzy tymi zgrzewami przepływ prądu, aż nadpalił tą taśmę. No, ale coś mi tu nie idzie w głąb. Skontaktuję się z widzem, dowiem się, wrócę do Was za jakiś czas. Dobra, słuchajcie, dla porównania wyjąłem sobie Fnirsi. I tu jest takie dość proste menu. Ja zrobiłem już sobie 2 pulsy testowe. Widzicie, suma 2 pulsy. Ostatni puls miał 818 amperów niby. Tam bateria, wiecie, naładowanie, poziom baterii. I tu ustawiamy sobie czas. Możemy preheat, czyli dogrzanie następne do 10 milisekund ustawić. Potem możemy puls ustawić do 30 milisekund. Czyli te 100 milisekund to chyba jest bardzo dużo. I interwał, cokolwiek to jest, do 20 milisekund. Bo bo tu jest dots, czyli pewnie ilość zgrzewów, czyli ona ile razy tam będzie pikać, nie? Więc to trzeba by poczytać, się dowiedzieć. Ja nie robię żadnego researchu, jeśli chodzi o to urządzenie. Tutaj mamy coś tam napisane. Podstaweczka. No i tu jest złącze takie, to nie jest XT60, może XT90 i takie, wiecie, bananki pojedyncze. Do tego są wkręcane, są też zapasowe, jakby już nam się, wiecie, wypaliły od używania. No, końcówki. Także ustawimy to sobie tak, żebyście, kurczę, widzieli. Dobra. W sumie dziwny design, jakby to było bokiem, żeby tu był, wiecie, interfejs, że tu wyświetlacz, a kabelki jakoś, wiecie, albo dołem w ogóle, że tu sobie robimy, a żeby tu można było ustawiać ustawienia, że wiecie, wtedy możemy sobie to tam dalej położyć i tutaj sobie zgrzewać. Nie wiem, jak to przemyśleli. Tu tak jakoś to widzi. Reset. Jak działa reset? Może ten reset, ten licznik resetuje. Czekajcie, ja wyłączę urządzenie. Włączę i zobaczymy, jak będzie nam... skasowało ilość tych pulsów, także spoko. No to na tym zgrzewie po prostu biorę na tych ustawieniach milisekunda, milisekunda i milisekunda. I tu jest pewnie automatycznie, że jak on wyczuje zwarcie, to jakoś to realizowane, że po jakimś tam czasie, tylko nie wiem po jakim czasie. O, i było takie puk, 650 amperów, pierwszy strzał. Ja tak na razie dałem po prostu, wiecie, w matę. Czekajcie, mam telefon. Już wiem, o co chodzi. Widz dzwonił, powiedział właśnie, że pole powierzchni tych elektrod, no już one są trochę wypalone, nie są takie ostre, one też były używane do czegoś tam innego. Musiałbym je naostrzyć, żeby były w szpic i wtedy krótszy impuls ma większe walnięcie niż jak one są płaskie, już zwiększanie jakby czasu impulsu nie pomaga. Ja też mam dosyć mały akumulator tutaj, to jest 45 Ah, on też jest stary, ma rezystancję wewnętrzną kilka milionów, to już 5, a powinien być akumulator około 1 tam miliona, to już nie wiem, jakaś dobra, mocna setka albo w ogóle jakiś AGM. Także też i akumulator mnie ogranicza i ostrość tych elektrod, no ale jak widzicie urządzenie działa. Co wam jeszcze pokażę, tu jest w menu takie coś ukryte, że jak przytrzymam ten przycisk i nie będę robił zgrzewów, to tu mamy w menu podane parametry, on nam szacuje po napięciu i ustawieniach czasowych, jaki będzie prąd teoretycznie przepływu, nie? Tam 1400 coś amperów. Także no, ciekawa funkcja, nie wiem jak on to liczy, szacuje, to autor tego, wiecie, oryginalnego projektu
Pewnie tam jest wszystko więcej. Ja wam zamieszczę, wiecie, linki. Ogólnie chodzi o to, żeby pokazać, że urządzenie jest złożone, działa, strzela, nic się nie przepala, także ja to odeślę do widza na testy. Może on coś jeszcze dogra, coś mi tam jeszcze więcej powie. Te FNIRSI też mu podeślę. Bardzo ciekawe jest te FNIRSI, powiem wam. Wygląda jak zabawka. Ja nie doceniłem tego. Powiem wam tak, ustawiłem sobie czas grzania chyba 5 milisekund. Ustawiłem sobie 10 chyba milisekund strzału i pokażę wam, jak to wali. To wali iskry takie, że gdyby nie okulary ochronne, to powiem wam 30 cm mi w twarz iskry walnęły i tu aż, nie wiem czy to będzie widać, te dwa największe, aż ta taśma jest na wylot przepalona, że tu są dziury, widzicie? Ja to mogę odgiąć. Także ma walnięcie, no i też ma walnięcie z tego powodu, że te elektrody są o wiele mniejsze, bardziej ostre. Ten czas opóźnienia bym tu może zmienił po, wiecie, po przytkaniu, zanim to walnie. No ale dobra, patrzcie. 3, 2, 1. O, nie wiem, czy to było widać na filmie. 800 amperów, drugi zgrzew. Powiem wam, ustawimy sobie 20 milisekund. Trochę się boję, no ale dobra, niech będzie. Uwaga. Oj! No, ja może lepiej zmniejszę ten czas do, powiedzmy, te 10 milisekund i przygrzejemy sobie to do tego ogniwa. Ja to chciałem jako ciekawostkę pokazać, a w sumie wyjdzie test, znaczy film testowy taki, powiedzmy, tego FNIRSI. Powiem wam, uwaga, 5 milisekund preheatu, 10 milisekund trwania i interwal 1 strzał, 1 milisekunda. Trzeba uważać, żeby nie przegrzać się na wylot. No dobra. To wiecie co? Zrobimy sobie podwójny ten strzał. Ja się boję, wiecie, nie przepalić ogniwa na wylot. To nie jest zabawa dla... O, było słychać, że były dwa strzały. Ja słyszałem takie pyk, pyk. Dobra, za słabe. 15 milisekund. Dobra, wiecie co? Jeden strzał. 800 coś amperów. No ciekawe. Ciekawe. Trochę nie miałem czasu wyciągać oscyloskopu, zmierzyć tego cęgami prądowymi. Ale może kiedyś, jakbyście bardzo chcieli, jakbym coś testował, może będzie czas. Dzisiaj trochę nie mam czasu. Dobra. Już na ogniwie nie ma takiego walnięcia jak w matę, po prostu bez obciążenia, wiecie, ta energia się rozchodziła gdzieś. 20 milisekund, 5 milisekund preheatu, interwal w milisekundach. Nie wiem, co to jest ten interwal, nie czytałem instrukcji, nie robiłem żadnego researchu. Ja to wyślę do widza, żeby on to zaopiniował i wam po prostu napiszę, wiecie, pod filmem w jakichś komentarzach czy coś. No, wydaje mi się, że ma to jakiś potencjał, żeby to, wiecie, było jakieś w miarę mocniejsze. 30 milisekund, no zobaczymy. Ja się boję, wiecie, no przepalić się na wylot, nie? Kurde. To ja wam zaczynam się bać. 3, 2, 1. No, to już trzyma, ale dalej jestem w stanie to urwać. Tak nie powinno być, powinna taśma się rwać. Więc pewnie teraz po prostu ilością impulsów no, zróbmy po... Czyli mamy max parametry. No niech będą... Dobra, boję się trochę. Niech będą dwa strzały. To już wam robię tak dla siebie. Ja chcę to po prostu mieć nagrane wszystko. Jakby coś mi się z twarzą stało. Tu bym wolał mieć przyłbicę niż same okulary. Dobra, robimy 5 strzałów. O, trochę już nawet chyba albo od moich ciepłych rąk się grzeją. To też trzeba w termowizji sprawdzić. No dobra. Czy było tych 5 strzałów? Powiem wam, nie wiem, może taśma jest za gruba, może ja coś źle robię. Ja to wyślę do widza na testy, niech on się wypowie. Tyle. Kończę to, nagrywałem podsumowanie, widzimy się za chwilę.
Dobra, słuchajcie, podsumowanie jest takie, że fajnie, że wreszcie ktoś się zdecydował na projekty z widzami. Ja raz w miesiącu mogę coś z wami zrobić. Budżet mamy zapewne zmienny, ale okolice $100, także jest to jakiś tam fajny budżet od PCBWay na właśnie realizację waszych projektów. Ja z nimi realizowałem na przykład wydruk tej obudowy 3D do Ridena. Ona jest fajna, bo to jest druk UV, nie ma tych warstw. Widzicie, tutaj są warstwy, a to jest turbo gładkie, takie jak kość słoniowa. Co jeszcze? Linijki do zgarnięcia, wszystkie kolory, które są widoczne. Różowa jest moja. Też zobaczcie, one są znaczone teraz, rzeźbiarz. Bawiłem się laserkiem. Tu jest laser od Extula, także też z nim będą jeszcze filmy, projekty, właśnie moje projekty, oznaczanie narzędzi laserem, wiecie, metalowych. Na PCB bardzo ciężko się na PCB cokolwiek znaczy, aczkolwiek jak widać da się, także z tego też jestem zadowolony, to będzie w przyszłości. No, ale urządzenie zrobione, fajne, działa, trzeba przetestować. Ja się na tym nie znam, po prostu to nie jest film, który ma przetestować czy to urządzenie, czy te. Chodziło o pokazanie, że można zrobić, że to działa, że można coś samemu, wiecie, pokombinować, zrobić, więc to jest fajne. Chciałbym, żeby was też było więcej. Jeśli chodzi o, wiecie, wymianę doświadczenia, wiedzy, takich innych rzeczy, zapraszam was na mojego Facebooka, na grupę Rzeźbiarnia. Tam możecie zadawać pytania, możecie sobie, wiecie, pomagać, pytać, no i dzielić się pomysłami, przemyśleniami na różne tematy. Także co? Ja kończę ten film. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! Może śmiać z ostro z kratami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.